freedom. We take the battle to them. Siema, z strony Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy o KVK1 i ogólnie przygotowaniach do KVK1. Jest to filmik bardziej taki, który będzie działał, jakby tak powiedzieć, jako poradnik, czyli ogólnie jak zacząć przed królestwem, przed KVK1, jak przygotowywać się pomalutku do tego, no i jak też, jeżeli jesteśmy low spenderami lub też graczami, którzy no, nie wydają dużych pieniędzy, a chcą, jakby tak powiedzieć, chcą być jakby tak mocni w tej grze i jakby tak w tym KVK robić jakieś tam cyferki i być naprawdę konkurencyjny. Wiadomo, to nie będzie konkurencja na poziomie Welli, którzy wydają duże pieniądze, lecz to będzie już taka bardziej przygotowanie do tego, gdzie wasze konto moim zdaniem wybije się bardziej już w KVK 3. Więc taki poradnik będę wypuszczał co jakiś czas, żeby też nowi gracze mieli jakby taką możliwość pomalutku wiedzieć, jak zacząć ogólnie swoją przygodę, jeżeli chodzi o w ogóle w Rise of Kingdoms. Ogólnie pierwsze co, to może zacznijmy od tego, tak jak się zaczyna gra, bo gra jak się zacznie, to od samego startu każe wam wybrać nację, którą, jakby tak powiedzieć, możecie sobie wybrać i jakby tak powiedzieć też no, rozwijać od początku, jak najlepiej się jakby tak rozbudowywać, może tak to nazwijmy. I od razu tu powiem wam na starcie, że bardzo polecam, jeżeli macie taką możliwość i macie na tą czas, poza tym jak tworzycie swoje main konto, to też dobrze by było, żebyście później też zaczęli sobie robić takie farmy, czyli farmy, które będą wam zbierać surowce. Ale zacznijmy może najpierw od tego, jak sobie przygotujemy ogólnie to pierwsze konto, które zaczniemy. Ogólnie teraz bardzo mocne jest to, że kiedy się pojawia nam jakakolwiek informacja, gdzie chcemy zacząć grać, no to większość ludzi wchodzi do gry, klika, automat mu to wybiera jakiś tam, wiadomo, zamek, chyba że my sobie coś wybierzemy i wchodzicie do KVK, no i już możecie zacząć robić pierwsze błędy. Moim zdaniem powinniście, jakby tak powiedzieć, troszeczkę się rozglądnąć za jakimś projektem Jumper, czy projektem Skoczka. Jest, jakby tak powiedzieć, są też Discordy, gdzie ludzie się ogłaszają poza grupami na Facebooku. Dam wam linka w komentarzu, jeżeli byście chcieli po prostu do jakichś tam projektów skoczyć, bo tych projektów jest bardzo dużo, tych projektów bardzo się dużo ogłasza, niektóre są ok, niektóre są słabsze, zresztą sami widzieliście w ostatnim czasie, ja 3 projekty wspierałem, gdzie zaczynałem też sobie tak od zera, no ale nie wyszło tak, jakbym chciał, więc niestety, no czasem tak bywa. Tutaj wam pokażę tylko sekundka, to akurat z Lilith strony, ale ja taką chyba stronę miałem, gdzie mieliśmy projekt Jumper, w międzyczasie jak tutaj będziemy sobie przeglądać, jak zaczynać. To nie było to. Zaraz wam, albo po prostu wam potem pokażę, jak ten link będzie wyglądał. Ogólnie ten projekt Jumper działa na takiej zasadzie, że, znaczy tak, ten Discord działa na takiej zasadzie, że ludzie tam mogą się ogłaszać ze swoimi, jakby tak powiedzieć, informacjami dotyczącymi całego nowego projektu, jak to u nich wygląda, ile tam ma krakenów, welli. Przez cały czas jest tych projektów Jumper bardzo, bardzo dużo. Ja wam może tutaj teraz przerzucę na drugie okienko, jeżeli mi to pozwoli. Tak. Widzicie, tutaj jest, nazywa się Jumper Community. Tu bardzo dużo macie informacji takich, gdzie no, ludzie się ogłaszają i to akurat macie z wczoraj, gdzie oni jakby robią takie projekty i ludzie jakby tam dołączają i idą, jakby tak powiedzieć, przez cały czas do przodu. Różne to są te projekty. Niektóre wiem, że wypalają, niektóre wiem, że nie wypalają, tak jak w ostatnim czasie projekty te powiedzmy bardziej polskie. Ale tutaj też warto sobie przejrzeć i zobaczyć, bo tu macie tak Jumper newsy, projekt listy, no nie będę dużo tego jest. Ludzie tutaj naprawdę mają dużo, jakby tak powiedzieć, no, chęci do organizowania tych jumperów. Mi się już by naprawdę nie chciało kolejnego projektu Skoczka organizować, ale to jest moim zdaniem, zanim zaczniecie grę ogólnie w Rise of Kingdoms, to moim zdaniem to byłoby pierwsze, gdzie bym poszukał coś, gdzie mogę zacząć z jakimś projektem. Dlaczego projekt Jumper jest bardzo ważny? Ponieważ kiedy wchodzicie w projekt Jumper, no to macie już jakiś tam czas z jakąś daną ekipą i też dołączacie, jakby tak powiedzieć, do jakiegoś danego zespołu.
I w tym momencie, kiedy tworzycie pierwszy projekt skoczka, jak to się mówi, zaczynacie na przykład na królestwie, tam powiedzmy w tym momencie, jeżeli byśmy sobie zaczęli, teraz wrócimy do zamku, ale to jest w sumie najważniejsze, zanim zaczniecie w ogóle cokolwiek tworzyć. Powiedzmy przygotowania, to są w tym momencie jest 3, 5, 6, 8, nowe królestwo, które się pojawiło. I w tym momencie, jeżeli ktoś na przykład by chciał skoczyć dalej na kolejne królestwo, bo to osoby, które tam zarządzają, już sobie tak przeliczają mniej więcej kiedy, co i jak, no to powiedzmy zrobimy tu konto i potem będziemy skakać powiedzmy tam na 3, 5, 6, 2, czy 3, 5, nie 6, 2, tylko 3, 5, 7, 2 przykładowo, tak? I w tym momencie, kiedy to królestwo się 3, 5, 7, 2 otworzy, my będziemy mogli tam skoczyć. Macie coś takiego jak w bugach skoku, jakby tak powiedzieć, migracja nowicjusza. Ona trwa 7 dni, tam też dostajecie teleporty, bo jak dobrze pamiętam 2, gdzie możecie się właśnie teleportować w różne miejsca, gdzie jest wasz, powiedzmy, projekt. Ale co nam to daje? W takim projekcie przede wszystkim robicie do 7 poziomu się, jeżeli chodzi o ratusz. Czyli przede wszystkim ten ratusz, który tutaj macie, to robicie do projektu 7. Ja wam może pokażę to na moim koncie, którym ostatnio jakby tak robiłem. Ja tam miałem 7 jakby tak poziom tego mojego konta. Przypuszczam, że gdzieś tam spalone, bo długo się na nie nie logowałem. Ale też jest spalona, nie, nietknięta jest, to dziwne. Trochę surowców jest, no ale różnie, pewnie kiedyś co. I ja tutaj teraz mam 11 tutaj na tym, nie? Znaczy teraz, no to jakiś czas temu. Ale ja też robiłem jakby tak powiedzieć tego 7 poziomu. Tutaj w teleportach miałem właśnie... gdzie będzie to? Nie mam wszystkiego, ale tu miałem teleport właśnie, w tym bugu miałem teleport nowicjusza, miałem też dwa teleporty nowicjusza i migrację nowicjusza. Też miałem oczywiście tutaj taką, dostałem tam zabiciem poziomu, dostałem taką zniżkę dotyczącą zakupu pakietu dziennego, że chodzi o rubiny, to jest dokładnie ta pierwsza zawsze kosztuje 30 zł, potem już kosztuje około 48. Ale też zaczynałem tak, jak sobie ten projekt tutaj rozwijałem, to też zaczynałem sobie właśnie tak jak tutaj widzicie, czyli też zaczynałem od tutaj nacji, też zacząłem w tym projekcie tak, żeby to było już miało ręce i nogi, żeby jak najlepiej się przygotowywać. Też nie będę ukrywał, ja nie miałem tak dużo czasu, żeby siedzieć przy wszystkim i zbijać nie wiadomo jaki power, ale jak sobie na przykład zobaczycie na tym, na innych projektach też, no to ludzie dosięgają ten poziom 7 ratusza. Też innych budynków do poziomu 7 ruszacie. Przede wszystkim w tamtym okresie bijecie lotarów, bo się pojawiają lotarzy. Ogólnie przygotowujecie się jak najbardziej, jeżeli chodzi o surowce, ale nie wykorzystujecie je, tylko trzymacie je w bagu. Oczywiście mówię, to jest surowce w bagu. Ale także też zbieracie jakiekolwiek speed-upy, jeżeli ktoś będzie kupował jakieś skrzynki, to wszystko po prostu robicie tak, żeby móc później skoczyć gdzieś dalej. I teraz wróćmy bezpośrednio do powiedzmy skoku, kiedy na przykład pojawi się to królestwo kolejne, na które chcemy grać, czyli powiedzmy 3572, to w tym momencie skaczemy na 3572 wraz z całą ekipą, bo powiedzmy tam jesteśmy przygotowani, że na to królestwo będziemy albo z jakąś rodziną skakać, albo my to królestwo przede wszystkim przejmiemy, bo przeważnie te projekty po to służą, żeby móc mieć własne królestwo. I w tym momencie, kiedy skoczymy, no to już odpalamy wszystkie wrotki, czyli wszystkie speed-upy, jeżeli jest... Dobra, może przesadzić ze speed-upami, ale odpalamy się tak, żeby jak najbardziej się już rozwijać do przodu. Wszystkim też technologia, wszystko przemy do przodu, ale to już wam opowiem w kolejnych może filmikach. Przede wszystkim najbardziej chciałem, żebyście wiedzieli, że ten projekt Jumper jest i też macie wszystkie boosty, eventy, które tam dostajecie, możecie je rozwijać. Jeżeli ktoś nie widział, jakie tam są te eventy, to możecie zajrzeć do moich filmików Projekt Jumper i tam jest, jak ja zaczynałem, jakie tam są eventy, co i jak wygląda, tam możecie sobie wszystko przejrzeć, bo to się w ostatnim czasie nic nie zmieniło. Jedyną nowością, która jest teraz, jeżeli chodzi o ogólnie jakiekolwiek, powiedzmy, nie wiem, powracające też konta, no to się pojawiła jakby tak nowa opcja przy migracji i jakiś tam nagród, ale to zostawimy też na inny temat. Przede wszystkim wróćmy może do tego, jak zaczynamy, jeżeli chodzi o samo konto. Po tym, jak już będziemy przygotowani, że mamy daną grupę, wiemy, gdzie mamy skakać na tym projekcie, wiemy, że będziemy tam sobie grać, będziemy się rozwijać i jakieś tam sobie też może jakieś małe, mniejsze pakiety kupimy, żeby konto jak najlepiej rozwijać.
Przede wszystkim będzie oczywiście wybór tej, jakby tak powiedzieć, na cywilizacji. Ja powiem wam, że na starcie zawsze wybieram Chiny. Przede wszystkim jeżeli chodzi o zwiększenie obrony oddziału, to mnie akurat tak bardzo nie rajcuje, bardziej mi chodzi o regenerację punktów akcji i szybkość budowy. Regeneracja punktów akcji jest ważna z tego względu, że będziemy też bić lotary, tak jeszcze barbarzyńców, żeby przede wszystkim zdobywać z książki do rozwijania dowódców, taki na przykład jak mamy tu Sun Tzu, czyli na przykład kiedy mamy danego dowódcę, tu nie wiem czy mam jakiegoś epickiego, ale jeżeli mam na przykład jakiegoś dowódcę, gdy będziemy mieli książki, to możemy tutaj klikać i sobie jakby tak powiedzieć rozwijać tego dowódcę jak najbardziej. Oczywiście tam idziemy też w umiejętności, ale przede wszystkim wybieramy tą opcję, jeżeli chodzi o Chiny. Kiedy już wybierzemy tą cywilizację, no to wejdziecie do gry, będziecie mieli cały samouczek. Chiny są moim zdaniem bardzo ważne. W późniejszym etapie gdzieś koło 22-24 poziomu ratusza przeważnie się to zmienia na już inny, jakby tak powiedzieć, czy na inną cywilizację, bardziej po taką pod kiwiki. Wszystko zależy od tego, czym będziecie grać, prawda? Ale to też zostawię na późniejszy temat, jeżeli chodzi o obgadanie ogólnie przygotowań do KVK1. Też do ogólnych początków naszej gry. Przede wszystkim też musicie pamiętać o tym, kiedy mamy dowódców i są epiccy dowódcy, ja może sobie tutaj posortuję tych epickich dowódców, no to ci epiccy dowódcy moim zdaniem dla was powinien być priorytetem. Nie szedłbym w ogóle w dowódców legendarnych aż do KVK3. Zbierałbym złote głowy, zbieramy z eventów, jeżeli będę miał możliwość. Jeżeli tam wiadomo, jakiś skrzynek nam coś poleci, jakiś tam martel lub też będziemy z koła kręcić Isonga, no to powiem wam, że to wszystko będzie moim zdaniem no bez sensu, żeby się uniwersalne głowy pakowali. Uniwersalne głowy, jeżeli ktoś nie wie, to uniwersalne głowy to są dokładnie te główki, które widzicie tutaj. Je się zbiera, zbierajcie sobie jak najbardziej do KVK3, nie wykorzystujcie ich wcześniej, chyba że jesteście bardzo mocnymi spenderami, wiecie, że będziecie wyrzucać bardzo duże pieniądze, więc wtedy was to się nie tyczy. Co jest kolejną rzeczą ważną, kiedy wybierzemy cywilizację i już mamy tych dowódców. Mamy dowódców, na przykład tych epickich, o których wspomniałem. Na przykład kiedy zaczynamy Chinami, no to od początku zaczynamy Sun Tzu. Sun Tzu to jest jeden z lepszych epickich bohaterów w tej grze. Bez dwóch zdań, mogę powiedzieć, że nawet chyba najlepszy. Jego się maksuje, wykorzystuje się jego tutaj obrażenia, umiejętności, to, że może bić na 5 targetów, no to widzicie siłę obrażeń 800 jest naprawdę dużo na KVK1 i naprawdę Sun Tzu jest bardzo fajną, grywalną postacią. Dużo ludzi gra z Sun Tzu z Joanną, też rozwija sobie Joannę. Joanna też jest bardzo dowódcą, bo bardzo boostuje wszystkie nam oddziały. Wszystko zależy też, co będziecie chcieli grać, bo jak zobaczycie sobie, no to mamy tutaj 3 rodzaje w tym momencie, jakby tak na KVK1, no możliwości, jeżeli chodzi o kawalerię, łuczników, czy też piechotę. I tutaj będziemy mogli sobie rozwijać, jakby tak powiedzieć, tych dowódców w tej skali, czyli na początku powiedzmy, jeżeli mamy te Chiny, i już wiemy, że piechota będzie dobra, bo nie będziemy ukrywajmy się, piechota na KVK 1 czy też 2 jest naprawdę dobra. Kawaleria też jest niezła, ale w kawalerii to już będzie inny temat, który przejdziemy później na to. Ja bym przede wszystkim się skupił na Sun Tzu i na rozwijanie jego. Joanna też jest bardzo dobrym pomysłem, jeżeli potem będziecie mieć Sun Tzu na full, ale Sun Tzu to jest priorytet. Chyba że chcesz grać kawalerią. Jeżeli chcesz grać kawalerią, ja bym się skupił wtedy na Bajbarsie lub też na Pelagiuszu. Belizariusz też jest bardzo dobrą opcją. To są 3 dowódcy, które moim zdaniem można rotować. Belizariusz jest bardzo fajnym dowódcą, jeżeli chodzi o farm-killerowanie na KVK. Dużo ludzi tak robi. Bajbaras z tego względu, że ma bardzo dobry talent, jeżeli chodzi o AOE i też jest dobrym dowódcą. Też można na nim niezłe kapeki robić. I piechota Sun Tzu, czy też pan tutaj Bjorn. Też widziałem, gdzie latają Sun Tzu z Bjornem, ludzie sobie chwalą ten zestaw, jest naprawdę niezły i twierdzą, że naprawdę to fajnie współgra. Ja nie powiem, bo nie grałem tak nigdy, kiedyś próbowałem Bjorn Sun Tzu, mi jakoś tak się szczęściło, że zawsze trafiałem jakoś na grę z Mertelem i Sun Tzu, bo Mertel ze skrzynek leciał i po prostu miał ten pierwsze talenty. Mertel to jest dokładnie dowódca
legendarny, to jest dokładnie ten dowódca i zawsze mi się udawało najpierw tą mieć 5-5-1-1 i Sun Tzu na plecach, też tak grałem, lub też Sun Tzu i Mertel na tyle, różnie to kombinowałem, tak żeby osiągnąć jak najlepsze kapeki, prawda? Jeżeli chodzi o dowódców też łuczników, bo już tutaj powiedzieliśmy o epickich, jeżeli o piechotę i też jeżeli chodzi o kawalerzystów, to też trzeba wspomnieć o łucznikach. Łucznicy, powiem szczerze, tempa dowódca Kusunoki jest naprawdę niezły. Kusunokiego bardzo często widziałem, jeżeli ktoś grał z Hermanem. Na Keirę nie patrzę, bo Keirę się długo robi. Keirę byście musieli naprawdę długo, jakby tak powiedzieć, rozwijać. Tym bardziej, że Keira jest z Ceroli, no i tam byście musieli zbierać te monety, żeby ją rozwijać pod względem umiejętności. Ona występuje w opcji, mamy Cerolkę jeszcze? Tu jest Cerolka, tak. Ona się w tym evencie, jakby tak powiedziałem, zdobywa i tutaj w sklepie za te monety, które zdobywacie z tych bossów, macie tą ją. Nie powiem, jeżeli ktoś ma taką pomysł i by grał na fajnym poziomie, to ta Keira też robi cyferki i też jest niezła. Więc nie można jej całkowicie powiedzieć, że ona się na KVK tam nie nadaje, ale nie wiem, czy ona będzie wam tak potrzebna w tamtym okresie, gdzie wy będziecie. Ale Keira też jest fajną opcją, jeżeli chodzi o łuki. I chyba tyle, jeżeli chodzi o epickich dowódców. Imhotep jakoś tak bardzo nie rzecz Imhotepa, bardziej ludzie lubią pod kanion, żeby był tam epicki. Na początku to robi jakąś tam różnicę. Dla mnie nie robi jakiejś tam różnicy. Ja bym się akurat na Mundaoku lub też na Scipio w ogóle nie fokusował. Lotar się będzie robił wam sam z barbarzyńców, bo Lotar jest super do robienia barbów. No i to są te dowódcy, którzy moim zdaniem tutaj będą naprawdę wam w kiwiki wygrywalni. W KVK 1 będziecie mieli z epickich dowódców, będziecie mieli, tutaj dobrze mi to ma być siła, ale okej. Będziecie mieli na pewno KO, którego nie inwestujecie w złote głowy w ogóle, on będzie wam wpadał pewnie tam z paczek ze skrzyń, więc ja bym w ogóle nawet o nim nie myślał. Minamoto to jest dowódca, który się rozwija poprzez kupowanie paczek w VIP Shopie, wam po to pokażę. Znaczy w punktach VIP-a, jeżeli osiągniemy dane VIP-y, to kupujemy sobie tutaj Minamoto i sobie rozwijamy go do fulla. No, ja bym w niego też jakoś tak nie skupiał się, chyba że jesteś spenderem, to Minamoto wiadomo, że zrobisz i wtedy wiesz, że musisz wypaść w kawalerię albo mieszać kawalerię z piechotą. Ryszard, bardzo dobry dowódca z KVK 1, ale no niestety nie warto wydawania złotych główek. Isong, i tu powiem wam, że mam dylemat, bo Isong się pojawia, tak widzicie, w sezonie pierwszym. I to jest naprawdę dobry dowódca. Jego będziecie mieli, jak dobrze pamiętam, w kole. I naprawdę Isong to nie jest zły gość, który sobie tam nie daje rady, czy też nie będzie warty. Tylko no, wydawanie złotych głów Wisonga ja bym jakoś tak bardzo się fokusował, bo popatrzcie, w tym momencie wydamy złote głowy Wisonga, będzie nam KVK 3, gdzie będziemy mieli Zedlianga i Hermana, dowódców, którzy są naprawdę dobrze w soku, czy w KVK, czy dokładnie macie Zedlianga, też będzie Herman. Czyli te głowy, które wy nas zbieracie, będziecie mogli przeznaczyć na nich, którzy naprawdę będą nieźli. Jeżeli oczywiście będzie szedł w łuczników. Isong bardzo często grywalny jest podczas kiwiki na setupie, gdzie jest Mertel i na plecach jest Isong. Też w ostatnim czasie na KVK 1 pojawili się też nowi dowódcy. Pyrusa wam tutaj chyba nie pokazywałem jeszcze. Tak, to jest Pyrus. Pyrus jest też bardzo dobrym dowódcą, ale ja bym go na fullu w ogóle nie robił z główek, bo to nie ma sensu. I też się pojawił pan Pyrakles, tak? Pyraklesik. Go powinienem? Nie, jest tutaj. No i tu widzicie. To jest typowy tanker, nie? Jego też można jakoś zestawić tak, żeby mieć na przykład jakąś postać, która będzie pierwsza, jak ktoś będzie bił z jej pleców. Tylko, że słyszałem, że Pyrakles jest dość wolny. Ja akurat nie grałem z nim, więc nie wypowiem się, że jest bardzo dobry dowódca. Tak samo w legendarnych dowódcach jest jeszcze legendarny łucznik, czyli Totem. I dużo ludzi widziałem, że gra Totem Isong. Nie powiem, bo to nie było złe zastosowanie, Totem Isong. Tylko no to jest wywalanie złotych głów bez sensu. Moim zdaniem nie powinniście w ogóle wpakować się w jakby takie rzeczy, jeżeli chodzi o legendarnych dowódców. Skupiły się tylko na epickich. No i teraz jedna z takich ważniejszych rzeczy na koniec.
Resztę to wam opowiem w kolejnym filmiku. Ogólnie, jeżeli chodzi o samego VIP-a, przede wszystkim słuchajcie, kiedy zaczynacie grę i macie rubiny, te rubiny, które widzicie w prawym górnym rogu, nie inwestujcie w jakieś inne rzeczy, tylko wpalcie wszystko w VIP-a. VIP jest bardzo dla was ważny, bo tak jak tu widzicie, on daje nam szerokie boosty. Szerokie boosty do leczenia, budowania, zbierania żywności, złota. I tak widzicie tutaj, tak byłem u Minamoto. Minamoto tutaj jest właśnie kupowane za te paczki, które odpowiednio tam kosztują pieniążki, które będziecie widzieć, zależy na jaką walutę macie przy zakupie. I też oczywiście codziennie dostajecie skrzynkę, zależy który macie VIP, taką dostajecie skrzynkę i też tutaj za poziom logowania sobie odkrywacie te skrzyneczki z VIP-em, które wam dodają. I ten VIP jest bardzo ważny, bo słuchajcie, osiągnięcie VIP-a już 10, tak, osiągnięcie VIP-a już 10 już wam daje jedną złotą głowę. VIP-a, jeżeli chcemy na początku patrzymy, czy to epickie, no to tam chyba VIP 7 już dawał nam to epickie. Klikałem, tak. VIP 7 albo VIP. To nie dawał chyba te epickie, mogę się mylić. Tak, VIP 7 dawał już te epickie głowy pierwsze. Potem widzicie, nam to wzrasta, że VIP, klikuję co chwilę. VIP chyba 9 ma już te głowy. Tak, ale tutaj już zaczynamy jedną głową. Ogólnie moim zdaniem waszym targetem w rubinach powinna być to, żeby osiągnąć jak najszybciej poziom nie tylko 12, ale już potem dojść do poziomu 14. Jak najszybciej. Jeżeli będziecie mieli dużo rubinów, to pakujcie po prostu VIP-a. Dlaczego? Dlatego, że VIP i złote głowy wam naprawdę dużo dają i to, że im szybciej dojdziecie do 10 poziomu VIP-a, gdzie mam jedną głowę, tym szybciej zaczniecie sobie zbierać lepiej te złote głowy dla swoich dowódców KVK 3, które wejdzie na soku, więc to jest bardzo ważne przy tworzeniu takiego konta, żebyście też mogli sobie rozwijać jak najbardziej te VIP-y. Nie będę ukrywał, że jest dużo innych też rzeczy, które też będziemy opowiadać w innych filmach. Tego naprawdę jest dużo, jak najlepiej przygotować swoje konto lub też jak najlepiej prowadzić przed KVK. Wspomniałem wam też wcześniej o farmach, o tym wspomnę później jeszcze też w kolejnych filmach, dlaczego i jak je przygotować i jak je robić też, no bo takie farmy wam dają na przykład dużo zebrania tych surowców i też możecie sobie je przerzucać na swoją main postać. Oczywiście muszą one być w tym samym królestwie. Ogólnie maksymalnie na jednym KD można stworzyć sobie dwa konta, prawda? Czyli mine i druga farmy, ale ludzie zakładają nieraz drugi maila, pod Google zakładają z tym samym, jakby tak powiedzieć, królestwie konta kolejne dwie farmy i tak niektórzy działają. Fakt, da się zrobić na jednym koncie, żeby mieć dużo więcej tych farm, ale to już wiecie, jest przenoszenie z innych królestw swoje konta, a to dopiero można robić albo jeżeli królestwo jest w 10 dniach, jeżeli chodzi o wiek, lub też w późniejszym etapie, ale to już zostawimy sobie na kiedy indziej, bo tego naprawdę jest dużo. Ja uważam, że takie początki, które wam tutaj powiedziałem, takie na starcie, które tutaj widzicie, czy które widzieliście, to myślę, że są naprawdę ok i warto sobie to rozwijać. Potem w kolejnych filmach przegadamy sobie tam, jeżeli chodzi o technologię, przegadamy sobie już kwestie, jakby te budynki się będą rozwijać, co jak robić, też jest jakby tak powiedzieć cały taki samouczek, jak prowadzić od zera te budowanie i rozwijanie swojego zamku, więc no, tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki, że pchacie i wspieracie przez cały czas kanał i się rozwijamy. Mam nadzieję, że takie poradniki, takie początkowe, które wam tutaj będę wypuszczał, mam nadzieję, co drugi, co trzeci dzień i będziemy opisywać, to też wam pomogą. No i też liczę na to, że jeżeli ktoś z doświadczonych graczy ma tam jeszcze jakieś swoje przemyślenia i twierdzi, że jeszcze coś można dodatkowo lepiej rozwinąć niż to, co ja na przykład tu w filmiku wam powiedziałem, no to fajnie by było, żebyście też zostawili komentarz i powiedzieli o tym. Z tego względu, że ja na przykład nie zawsze wszystko będę pamiętał. Ja powiem wam, że parę razy ten skoczka już uruchamiałem, parę razy grałem, ale za każdym razem wiem, że mógłbym zrobić coś lepiej. Czasem jest tak, że cierpliwość w tej grze naprawdę popłaca i naprawdę być cierpliwym w Rise of Kingdoms, to później może dawać naprawdę dużo boostów do konta no ale trzeba być przede wszystkim cierpliwym i rozwijać się jak najbardziej do przodu, nie lecieć wszystko na hura, bo czasem tak jest, że polecimy na hura i nagle klops, nie udaje się tego i tego, więc tyle ode mnie jeszcze raz, dzięki wielkie, trzymajcie się, hej.